że właśnie wybierze pan coś z tej serii. Tu nie było przypadkowych pozycji. Proszę pokazać. O, widzi pan? Jezus Maria. Co się stało? Spokojnie. Dziś w odcinku nieuczciwy właściciel kamienicy próbuje pozbyć się najemców lokali. Dziewczynę już wykurzyłem, no i za chwilę pozbędę się też staruszka. No, wystarczy, że tylko jeszcze jeden dzień nie zapłaci czynszu. Znajomy Kazimierza wycenia drogocenny zegar kominkowy. Dobrze, dogadujemy się? Ale ty taki nie bądź prędki. Kaziu, ty mnie tak nie podpuszczaj. Cezary zabiera Angelikę na wyjątkową randkę. Chcieliśmy się zapisać na rumbę. Zatem zapraszam. Mariusz staje w obronie klientki. Zostaw mnie! wpadł ci w oko, co? Możecie się kłócić gdzie indziej? Każdy jest lepszy od takiego porąbańca jak ty! Czarek, co robisz? Jak to co? Odwożę cię do pracy. No nie wykupiaj się, podjedź dalej. Ale po co? Przecież ci mówiłam, że nie możemy się tutaj zatrzymywać. Ktoś może nas zobaczyć. No i to się takiego stanie. Dlaczego mamy się ukrywać? Przecież wiesz. Tak, wiem, przez Marysię. Ale tutaj? No ale przecież ona tutaj wszystkich zna, często tutaj przychodzi. To się zaraz wysypie. Nie wiem, dla mnie to dziecinne. Ale jak chcesz. Tak chcę. Albo stajesz dalej, albo mnie nie odwoź. Okej. Cześć. Jedź już. Głupio mi było przyznać, że kryłam się też przed Mariuszem. No, Cezary mógłby to źle zrozumieć, a ciągnęło mnie do niego coraz bardziej. Dobra robota, chłopaki. Dokładnie o to chodziło. Spoko, szefie. Jakby co, to wiesz, gdzie nas szukać? Dobra, a teraz już spadajcie, żeby was nikt nie zauważył. Spoko, bez nerwów. No to nikt nie podskoczy. Spodoba. Nara. Do Lombardu wrócili klienci, którzy dzięki pomocy właściciela i pracowników Lombardu wyjechali w upragnioną podróż na Kubę. Przyszliśmy podziękować. No ale za co? Przecież głównie to wam Marzena pomogła. No i oczywiście szef. Niech pani nie będzie taka skromna, wszyscy nam pomogliście. Gdyby nie państwo, to byśmy do dzisiaj nigdzie nie wyjechali. Prawda? No to widzę, że wyjazd się udał. Znakomicie się udał. Wyspa jak wulkan, gorąco. I co, i nie było za ciężko? No skąd? Może trochę ze zmianą czasu. Oj tak, to bardzo trudne. Do dzisiaj nie mogę wyregulować zegara biologicznego. Mariusz, chodź zobacz, kto przyszedł. Dobry. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. No niestety nie ma szefa. Bardzo by się ucieszył, gdyby państwa zobaczył. To my też żałujemy. Przynieśliśmy wam takie drobne prezenty. Dla panów specjalnie kubańskie cygara. Najlepsze. No i Proszę oczywiście przekazać szefowi. Bardzo dziękuję. no i dla pań. To dla Marzeny. A tutaj takie Ojej, jak dziękujemy, ale nie trzeba było. drobiazg. Dobrze, a proszę powiedzieć, co się państwu najbardziej podobało? Właśnie. Zaskoczę państwa. Rumba! W tym tańcu zakochaliśmy się. No i to do tego stopnia, że będziemy się go uczyć w Polsce tutaj. Starsi państwo dzięki wyjazdowi na Kubę przeżywali swoją drugą, a może nawet trzecią młodość. Zaimponowali mi. Do widzenia, dziękujemy. Widzenia. Panie Żydku, Zrobiłem te felgi na tip-top, no. właśnie chciałem powiedzieć, świetna robota. Naprawdę. Nie takie rzeczy się robiło w życiu tam. A, to ta legendarna skromność, co? Dobra, mogę panu dać za to 2 stówki. Po 5 dyszek od felgi, okej? No może być, no. A pan Kazimierz jest? Bo chciałem z nim porozmawiać.
A ze mną pan nie może? Albo ze mną? Nie, ja muszę z panem Kazimierzem. A no to ma pan pecha, bo szef to będzie dopiero za godzinę. No trudno, no to ja przytargam tą drugą felgę. Dobrze. A te dwie pozostałe, on to później, dobrze? Dobrze, jak pan przyniesie, to panu dam pieniądze, dobrze? A proszę te postawić tam pod parawanem, dobrze? Dobrze, no. Ziutek był trzeźwy, ale jak na niego zadziwiająco smutny. Pewnie ciążyła mu sprawa jego córki. Dzień dobry. Dzień dobry. Czym możemy pani pomóc? Mam do zastawienia kilka ciężkich rzeczy. Interesuje mnie, czy Lombard dysponuje transportem. Do widzenia. Ja myślę, że z transportem nie będzie problemu. A co to takiego? Sprzęt kawiarniany. Znowu? Jak to znowu? A nie, nic. A co konkretnie chce pani zostawić? Tak jak mówię, sprzęt kawiarniany. Lady chłodnicze, ekspres do kawy AGD i kilka drobiazgów. No, to myślę, że mógłbym obejrzeć. A gdzie to pani trzyma? To niedaleko, na Brzozowej. Dobrze, to co? Angela, może wyskoczę z panią? Poradzisz Jasne, sobie? leć, Tak? no. Zrobiło mi się żal tej babeczki. Może dlatego, że przypomniałam sobie ostatnią sytuację z kawiarnią i z mężem brutalem, który w końcu wylądował w więzieniu. Miałam tylko nadzieję, że tym razem nie będzie takich dramatów. Halo? Dzień dobry, czy pani Angelika? Tak, słucham. Proszę pani, czy nie ustawiła pani przypadkiem włączonego żelazka albo garnka na gazie? Nie sądzę. Proszę szybko przyjechać, bo z okna unosi się dym. Czarek, nie wygłupię się, przecież od razu cię poznałam. Tak? To wyjdź na chwilę. Nie mogę, jestem sama. Zupełnie sama? Mariusz musiał wyjść na chwilę, no i nie mogę tak wszystkiego zostawić. To szkoda, bo ja tak bardzo się stęskniłem. No, ja też się stęskniłam, ale nie poradzę. Przejeżdżałem akurat i pomyślałem, że może moglibyśmy się zobaczyć. Czarek, no nie możesz sobie tak tu przychodzić, kiedy tylko masz ochotę. Ja tu pracuję. Tak? Myślisz, że nie wiem? Hej. Ej, zwariowałeś? A co? Nie podobało się? Tu jest monitoring. No i co z tego? Od kiedy pocałunek to przestępstwo? Nie rób tak więcej. A co to jest? Jakiś zastaw? A nie. To prezent. Od kiedy to Lombard dostaje prezenty? Od kiedy pomógł pewnej parze emerytów i dzięki temu mogli pojechać na wakacje na Kubę. No i przyszli podziękować. No tak, ludzie starej daty. A wyobraź sobie, że oni w tym wieku postanowili zacząć uczyć się rumby. Co tak zastygłeś? Wiesz co, mam pewien pomysł. Zadzwonię później, okej? Muszę iść. Pa! Pa! Czarkowi trochę odbijało. No nie powiem, też mi się podobało takie spontaniczne zachowanie, ale nie chciałam się z nim afiszować. No przecież ciągle miałam męża. Mariusz wraz z niedoszłą właścicielką kawiarni obejrzał wyposażenie lokalu, które kobieta chciała zastawić w Lombardzie. Trochę szkoda, że nie wstrzymała się pani ze wstawieniem sprzętów do końca remontu. Są nowe, ale niestety trochę zakurzone, mimo że leżały pod folią. Nic nie mogłam poradzić. Remont się przeciągnął, sprzęty przyszły, a ja nie miałam pieniędzy na magazyn. A swoją drogą, fantastyczne miejsce na kawiarnię. Nie musi mnie pan przekonywać. Nie chciałbym być wścibski, ale jeżeli pani się nie obrazi, to zapytam, dlaczego pani się wycofuje? Nie ja się wycofuję, tylko nowy właściciel kamienicy. Wypowiedział mi najem i to w momencie, kiedy prawie skończyłam remont. Jak to możliwe? Wykorzystał jakiś zapis w umowie, drobnym drukiem. Wie pan, jak to jest. No ale to jest nieuczciwe. Na takie praktyki są paragrafy. Nie wiem, zaliczkę nawet oddał, ale tego, co zainwestowałam w remont, już nie odzyskam. No to może powinna pani poszukać jakiegoś nowego lokalu. Za co? Nawet kaucji jak na razie nie mogę odebrać. No witam szanowną panią. A to kto, tragarz? Jeden? To był nowy właściciel kamienicy.
Od razu mi się nie spodobał. Facetowi źle z oczu patrzyło. Drobny cwaniaczek. Nie lubię takich typów. Właśnie dogaduję się, żeby zabrać rzeczy. Do wieczora ma wszystko zniknąć. No, lokal miał być opróżniony do dzisiaj. Damy radę, prawda? Oczywiście, tak. No, ja mam nadzieję, nie? Bo inaczej to trzeba będzie zbierać graty ze śmietnika. Spokojnie, dzisiaj wszystko zabierzemy. No, albo wie pani, ja mogę oczywiście pomóc wynająć tragarzy, no ale to wtedy musi się pani pożegnać z kaucją. To jest nie do pomyślenia. A pan co się wtrąca, co? Pan nie może traktować nas jak śmieci. Panie, a pan to lepiej niech ureguluje ze mną kasę najpierw, a potem to będziemy gadać, tak? Może trochę grzeczniej, co? A pan co, adwokat? Proszę pana, dzisiaj panu mija termin, tak? I jak pan tego nie zapłaci, to jest ostatni dzień. To ja nie będę, pana nawet umowa nie uratuje długoterminowa, tak? Wy***ać psa. A co za typ? Aż mnie ręce świerzbiły, żeby dać mu po łbie. Ale się powstrzymałem. I byłem z siebie dumny. Przy takim gnojku czasami trudno utrzymać nerwy na wodzy. Tak, potrzebny będzie transport na Brzozową. No, 2 osoby. Tak, ciężki sprzęt. Super, to czekamy. Dziękuję bardzo, bym pan pomógł. Nie ma za co. Wie pani, Lombard zarobi. Ja nic takiego nie zrobiłem. Ale uważam, że pani powinna walczyć. Ale widział pan, co to za człowiek z tego właściciela budynku. A wie pani, że takie paragrafy drobnym druczkiem można podważyć? Dziękuję za troskę, ale ja już nie chcę walczyć. Uważam, że to błąd. Nawet jeśli postawię na swoim i zostanę, to i tak właściciel będzie utrudniał mi życie. O, tak jak panu Lesławowi. To prawda, lekko nie jest. Ten kamienicznik robi wszystko, żeby się mnie pozbyć. No, ale na szczęście mu się nie udało. Pochroni mnie umowa zawarta jeszcze z miastem, ale jest coraz trudniej. Ostatnio nawet jacyś gówniarze rzucili mi petardę do księgarni. On nie cofnie się przed niczym. Myślicie, że to on? Nikt nikogo za rękę nie złapał, ale klientów straszy. Mówię panu, to jest koszmar. A pieniędzy na czynsz nie mam. Dziś mija termin. Nie mogę się spóźnić, żeby nie dać pretekstu do wypowiedzenia. Trzeba będzie poszukać nowego lokalu. Proszę pana, prowadzenie księgarni takiej jak ta to nie jest dochodowy interes. Umowa najmu jest korzystna, a i tak ledwo ciągnę. Lokalu w takim miejscu i za taki czynsz nie znajdę. Gdyby było bardzo źle, możemy pomóc. Dziękuję. Nie mogłem nic więcej zaoferować. Wszystko odbywało się w majestacie prawa. No może z wyjątkiem tej petardy. Ale jak to powiedział księgarz, nikt nikogo za rękę nie złapał. Żal mi było tych ludzi. Dzień dobry. O, witam panie dziódku. Proszę to położyć tam. A przepraszam bardzo, a jest może już szef? Tak jest, siedzi w biurze. Proszę. Dzień dobry, można? No, proszę, tylko jestem trochę zajęty. No co tam? Ale panie Kazimierzu, ja tylko na chwilę, no. No przyszedłem w takiej nietypowej sprawie, no. Żeby pana poprosić. A co to jest? Pieniądze. No, widzę. I skąd to masz? No skąd? 10 000. Proszę oddać je Sławkowi. Jakiemu Sławkowi? Mężowi naszej córki. Nie rozumiem. Wziął, przyszedł. Dał nam 10 000. Mnie i Grażynce. Żebyśmy się od nich odczepili. Coś takiego. Naprawdę? A niech sobie te pieniądze, no to... Wiem, uspokój się, no. Sądziłem, że sprawa jest załatwiona. A tu takie coś. Wyjątkowa świnia z tego faceta. No co miałem zrobić? Zgodziłem się pośredniczyć w oddaniu tych pieniędzy. W czasie, gdy Mariusz z klientką przewozili wyposażenie kawiarni do lombardowego magazynu, właściciel kamienicy spotkał się z mężczyzną reprezentującym firmę doradztwa finansowego, który był zainteresowany przejęciem lokali po kawiarni i księgarni. Panie Radku, wydawało mi się, że jesteśmy dogadani. No oczywiście, że tak, no przecież nic się nie zmieniło. Ale ja nie mogę czekać. Muszę jak najszybciej wprowadzić się do tej nowej siedziby. Każdy dzień zwłoki to dla mnie stracone pieniądze. Przecież ja robię, co mogę. Lokale miały być na dziś. I to po remoncie.
No tak, no ale przecież dziewczynę już wykurzyłem, no i za chwilę pozbędę się też staruszka. No, wystarczy, że tylko jeszcze jeden dzień nie zapłaci czynszu. A jak zapłaci? To znajdę inne metody. Spokojna głowa. Dobra, byle szybko. Pod nieobecność Mariusza Angelice pomagał Maciek. Kazimierz kazał mu się przyuczać, zanim nie otworzą wspólnie filii Lombardu. Ten pan powiedział, że możecie pomóc. Zależy, czego pan oczekuje. Chciałem go sprzedać. Szefie? Szefie, Tak? rzuci szef okiem? No widzę. Ładny zegar. O, jest dużo wart. No ale to wie pan, musi ocenić najpierw fachowiec. Tylko że ja nie mam czasu na czekanie. Te jakieś oceny, wyceny to... Ale my nie możemy kupić bez wyceny. No, widać, że zegar wygląda na stary, ale to równie dobrze może być kopia. No, albo zepsuty. Ale co też pani? Jest w rodzinie od pokoleń. Marmur z Carrary, pozłacane elementy, porcelanowy cyferblat. A może ma pan jakieś dokumenty na ten zegar? No, niestety nie. A jednak pan się zdecydował. Nie mam innego wyjścia. No tak, tylko że właśnie tłumaczymy panu, że bez ekspertyzy nie możemy. Przecież pani mnie zna. Tak, to prawda, panu Lesławowi można zaufać. Proszę pani, tu nie chodzi o zaufanie, tylko chodzi o to, żeby nikt nie stracił. Ani pan, ani my. To może zróbmy tak. Mnie brakuje do czynszu 900 zł. Ten zegar jest wart dużo więcej. Ja wziąłbym tę sumę, a później po wycenie wy byście mi resztę dopłacili. Zgodziliśmy się. Ryzyko było praktycznie żadne. Zegar wyglądał na drogi i autentyczny. Nawet kopie takich zegarów osiągają wysokie ceny. No, przy okazji pomogliśmy człowiekowi w potrzebie. Mariusz i Weronika kończyli właśnie transakcję zastawu sprzętów, które zostały wywiezione do magazynu. Wielka szkoda, że nie otworzy pani tej kawiarni. A co się właściwie stało? No co się stało? Właściciel tej kamienicy wymówił pani najem lokalu, zanim zdążyła pani uruchomić kawiarnię. A to łajza. Niech pani wynajmie coś innego. No, będę szukać, ale nawet jak odbiorę kaucję, to i tak nie będę miała pieniędzy na remont nowego lokalu czy zrobienie wystroju zresztą. Szkoda gadać. Szkoda, proszę podpisać. Na dole. Coraz więcej mieliśmy takich spraw. Nowi właściciele kamienic robili, co chcieli i nikt nie mógł na to nic poradzić. Nóż się w kieszeni otwierał. Maciek, nic sobie nie przytrzasnąłeś tam? No hejka. Tak? Chciałam zostawić trochę biżu. Potrzebuję tysiaka. Zbiera się? To musi pani trochę poczekać, zrobię próbę kwasową. Dobrze, poczekam, jeśli jest na co. Ach, No ale tak na oko, może pomogę? tak, proszę bardzo. Tak na oko, to powinno się 1000 uzbierać. Nie na oko, tylko na usta. Na usta? No mówię, że na usta. Chciałam powiększyć. A to właśnie kosztuje tysiaka. Aż tyle? No można za mniej, ale do byle kogo nie pójdę. No tak, bo ja wiem, masz piękne usta. To będą jeszcze piękniejsze. Nie powinnaś ingerować w naturę, i tak cię hojnie obdarowała. Przestań, i tak powiększę. Zrobię to dla swojego faceta. Aha. To krótkowzroczne. Jakie? No krótkowzroczne, a jak go rzucisz i kolejny nie będzie gustował w dużych ustach, to co? Przestań głuptać, przecież to i tak zejdzie. I wyszedł z Maćka niezły amant. A w sumie po takim przystojniaczku można się było tego spodziewać. Przeleciało mi przez głowę, że to może być ten sam typ co Adek, co żadnej nie przepuści. No, tylko tego nam brakowało.
No i fajnie. Proszę bardzo. Subcio, dzięki. Jeszcze chwileczkę. Musimy spisać umowę. Maciek, może zajmiesz się panią? Tak, jasne, nie ma problemu. Tak, poproszę dowód osobisty. Proszę bardzo. Proszę. Violetta. Tak, przez V i 2T. Rzadkie imię. No tak, mama się trochę z tymi urzędasami naużerała. Tak, proszę. O, ładne imię, Jeszcze- ładne usta, to szkoda by popsuć. No nie. Tutaj proszę. No i fajnie. To dla pani. Dziękuję. Jesteś słodki. Ciao. Ciało to ona ma, nie? Ciao. Pod koniec dnia do Lombardu przyszedł wezwany przez Kazimierza Ryszard Kawecki, zaprzyjaźniony rzeczoznawca i ekspert od starych zegarów. Francuz. Kominkowy. I do tego jeszcze ma kasolety pozłacane z marmuru. Porcelanowy cyferblat. Prawdziwy unikat. No dobra, Rysiu, ale powiedz mi, czy to jest oryginał, czy nie? I to rzadki. Na zachodzie częściej spotykany, ale u nas przez te wszystkie wojny, zniszczenia, takie cacka to są białe kruki. Szkoda tylko, że nie ma repetiera. A co to takiego? Widzi pani, tutaj powinien być taki sznureczek. Pociągając go, uruchamia się mechanizm wybijający ostatnią pełną godzinę. Ale po co? Wie pani, kiedy jeszcze nie było elektryczności, jak ktoś się w nocy obudził, ciągnął za sznur i wiedział, czy może jeszcze pospać. Ale taki dźwięk nie postawiłby go na nogi tak, że nie mógłby dalej pójść spać? Można było się przyzwyczaić. Rysiu, dobra, powiedz mi, a ile taki rarytas jest warty? No? Tak od ręki dam 30 000. Tak od ręki. To znaczy, że można dołożyć jeszcze 2 dychy, co? Oj, nie przesadzaj. Już ja cię znam, piękne słówka, a tak naprawdę to byś zaprzedał duszę diabłu, żeby zrobić dobry interes. Dobrze, dogadujemy się? No wiesz, na razie to jest przedmiot zastawu, no ale jakby co, to wrócimy do tematu. Okej, ale zastrzegam sobie prawo pierwokupu. Ale ty taki nie bądź prędki, bo ten zegar może stanie u mnie na kominku. Kaziu, ty mnie tak nie podpuszczaj. No, takie rzeczy zawsze mnie zaskakują. Zegar wart był tyle, co samochód. No, ale najważniejsze, że dzięki tej kasie księgarz mógł postawić swoją księgarnię na nogi. Po pracy Cezary zrobił Angelice niespodziankę. Zabrał ją na lekcję rumby. Jednak Angelika nie była przekonana do jego pomysłu. Ale Cezary, ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł. No, przecież ja się nie nadaję. Ty się nie nadajesz? Ty się nie nadajesz? No, pomyśl, o czym ty mówisz? Chodzimy razem na tańce, przytulamy się, razem tańczymy, spotykamy się regularnie i nikt się niczego nie domyśla. I ty się nie nadajesz? Zapraszam wszystkich na zajęcia. A Państwu w czym mogę pomóc? Chcieliśmy się zapisać na rumbę. Zatem zapraszam. Panie przodem. Czarek zadziałał za moimi plecami. Nie podobało mi się to. Ale w sumie miał rację. Szanse na to, że kogoś tu spotkamy, były minimalne. A nawet jeśli, no to łatwo się było z tego wytłumaczyć. Kolejny dzień w Lombardzie rozpoczął się od kłopotów. Z samego rana pojawił się bardzo zdenerwowany chłopak Violetty. Chodź to mówię. No zostaw mnie! Zamknij się! Co pan wyprawia? Co Nieważna zostaw sprawa. mnie! Mariusz! Mariusz! Puść ją! Nie tak ostro. Puszczaj. Nie będę z wami dyskutował, wykupujemy.
Chwileczkę, to ta pani zastawiała i ona decyduje o odbiorze. A jak na razie widzę, że nie była chętna do odbioru. Ona ma gówno do gadania. Mówię, że wykupujemy, to wykupujemy. To ja o tym decyduję. Stary, nie będę jej kupował świecidełek, żeby potem je sprzedawała, tak? To miało być dla ciebie. Dla mnie A mówiłem, że chcę? No nie chciałeś mi dać pieniędzy na usta, to musiałam skądś wykombinować. No to przykombinowałaś, wykupujemy. Słyszałeś? Tylko jeśli klientka się zgodzi. Tak jest. Stary, zaraz przestanę być grzeczny. Co za cham. Tylko czekałam, aż Mariusz przemieli tego gnojka. A on nic. No, jak nie Mariusz? Powinienem mu wlać. Od razu. Ale powstrzymałem się. Uznałem, że tak będzie lepiej dla Lombardu. 1000 złotych zastaw, prowizja i przechowanie 1014. Dziady. Reszcie nie trzeba. Dziękuję. Idziemy. Ostatni raz taki numer zrobiłaś. No kurna, jakie fele. 250? Co tak tanio? Bo takie mamy ceny. Są po regeneracji, ale świetnie zrobione. A macie resztę do nich? Tak, mamy 2 na zapleczu. To biorę. Ty chamie. Na usta nie chciałeś mi dać, a wydajesz tysiaka na jakieś durne koła. A to moja kasa, nie? Bo pamiętasz. Chyba nie, zapomniałem już. Wróci. Zawsze takie wracają. Dawno nie widziałam takiego buraka. Żałowałam, że Mariusz mu nie przylał. Należało mu się jak mało komu. Tymczasem właściciel księgarni musiał zmierzyć się z kolejnymi kłopotami w swoim lokalu. Zróbcie coś, bo będzie po książkach. No co możemy, panie? Nie wiem, to pan jest fachowcem. My pana bardzo przepraszamy, ale to nie nasza wina. Spokojnie, Krzysiu. Ja wytłumaczę. Widzisz pan, nowy właściciel chce wyremontować lokal. Jego prawo zgadza się? No tak, ale... A to wszystko stary jest, rura pękła, no i klops. Masz pan to wszystko chyba ubezpieczone, nie? No niby tak, ale jak książki zamokną, to już nic nie pomoże. Nic nie poradzim. Siła wyższa. Mariusz, a ten księgarz nie zostawił numeru komórki? Nie, tylko stacjonarny. A tak, mężczyzna starej daty. A dlatego, że nie ma komórki? No ale może przez to szczęśliwszy. Może i tak, ale utrudnia nam pracę. Dobra, skoczę do niego. Chce ci się? No przecież obiecaliśmy. Chciałam się urwać. Mieliśmy pomocnika, no to mogłam. No i w sumie byłam ciekawa tej księgarni. Z Lombardu do księgarni było zaledwie kwadrans piechotą. Na miejscu w bramie Angelika natknęła się na dziwną scenę. Przepraszam? Przepraszam pani, dokąd? Tutaj wszystko nieczynne. Do księgarni. No przecież mówię pani, że nieczynna awaria jest. No to jak pani chce pomóc w remoncie, to zapraszam. Przydadzą się takie śliczne rączki. Obejdzie się. Szkoda, nie byłoby nudno. Panie też, nie Krzysiu? Niech pan uważa z takimi tekstami. Ja do właściciela księgarni. To ja tu jestem właścicielem. Wszystkiego. To był normalnie jakiś dzień buraka. Kolejni dżentelmeni. A właściciel budynku? Przyjemniaczek. Nie ma co. Ja to na miejscu księgarza wiałabym stamtąd jak najprędzej. Dzień dobry. O, dzień dobry. Przychodzę ze znakomitymi wiadomościami. Tak? Ekspert wycenił pański zegar na 30 000 złotych. A może nawet więcej. To dużo pieniędzy. I jest nawet kupiec, który jest w stanie wyłożyć pieniądze od ręki. To świetnie, świetnie. Panie Lesławie, wszystko w porządku? Widzi pani, zapłaciłem ten czynsz, ale nie mam już siły. Widzi pani, co się dzieje. No tak. Słyszałam awarię. A jaka tam awaria? To on zrobi wszystko, żeby mnie stąd wykurzyć. A nie, pan się nie może poddawać. Widzi pani, chciałem utrzymać ten lokal za wszelką cenę. Jesteśmy tu od wojny. Mój dziadek zakładał tę księgarnię, później za komuny ojciec był kierownikiem, ja to przejąłem. No to tym bardziej nie może pan teraz tego odpuścić. No niby tak, no bo co ja miałbym w życiu robić? Nic innego nie potrafię, tylko że to w tej chwili nie jest dochodowy interes. No ale pieniądze będzie pan miał za zegar. Nie o to chodzi. Chciałem jakoś dociągnąć do emerytury, nawet dokładając, ale on się uparł, wykończy mnie. A niech pan mi powie, na czym panu bardziej zależy? Na tym lokalu czy na sprzedawaniu książek?
Na jednym i na drugim to się wiąże, ale wygląda na to, że nie będę miał nic. A może jest jednak jakieś wyjście? Nie mogłam się pogodzić z tym, że ktoś może niszczyć takie miejsca jak to. Z duszą i przeszłością. I takiego człowieka. Na szczęście przyszedł mi do głowy pewien pomysł. Tak? Mariusz, dasz mi numer do tej babeczki od kawiarni? Angela, co ty kombinujesz? No proszę cię, daj mi. Chcę im pomóc. No i raczej już dzisiaj nie wrócę do pracy. Jesteś pewna, że to dobry pomysł? Zaufaj mi. Poza tym to będzie z korzyścią dla Lombardu, zobaczysz. Dobra, wyślę ci SMS-em. Cześć. Dzięki. Ej, wracaj tu! Zostaw mnie! No, który wpadł ci w oko, co? Możecie się kłócić gdzie indziej? Każdy jest lepszy od takiego porąbańca Zaraz jak zobaczysz ty! to. Grzecznie prosiłem. Maciuś, tak się traktuje klientów, którzy źle się odnoszą do kobiet. Zapisz to w swoim kajeciku i wężykiem. No. No, do 3 razy sztuka. Facet się prosił, aż wyprosił. I tak długo go znosiłem. No ale nie miałem innego wyjścia, musiałem go skasować. Naprawdę to dziwne, że dziewczyny zadają się z takimi typami. Mimo obiekcji Angelika zgodziła się uczestniczyć wspólnie z Cezarym w zajęciach rumby. Po pierwszej lekcji zmęczeni, ale szczęśliwi, próbowali skraść kilka chwil dla siebie. Przestań, ktoś może wyjść. Coś, ty przecież nikogo już nie ma. Jak w liceum, co? Tak, zachowujemy się jak szczeniaki. Mnie się podoba. A tobie nie? No nie wiem. Przestań, nie bądź taka spięta, no. Ładnie razem wyglądacie, ale pora już wychodzić. Widzisz? Nie widzę. Dobra, idziemy. Pomóc ci? Jesteśmy mistrzami rumby. Te chwile beztroski jednak dawały mi dużo frajdy i wytchnienia od codziennego napięcia. Tylko z tyłu głowy ciągle siedział mi Jacek. Nie potrafiłam się od tego uwolnić. O, dobrze, że pana widzę. Będę szczery, mnie to spotkanie znacznie mniej cieszy. Dobra, darujmy sobie te czułości. Mamy problem. Niczego innego z pana strony się nie spodziewam. W budynku pojawiły się insekty. Zarówno w piwnicach, jak i w lokalach użytkowych. Będzie trzeba wytruć. To znaczy u mnie też? To jest przecież lokal, który pan wynajmuje. Za 3 dni przyjadą fachowcy i będą robili dezynsekcję. Ale ja wiem, jak to wygląda. Ta trudka zniszczy książki. No to je pan wywiezie. Ale w jaki sposób? Na plecach? Ale to mnie się pan pyta? No przecież to pan ma problem. O, co tak późno? Cześć, jestem już. No późno, bo jeszcze byłam na lekcji rumby. Rumby? A skąd taki pomysł? A tacy starsi państwo mnie namówili. Tak? A po co się namówili? No bo powiedzieli, że jeżeli przyprowadzą kogoś nowego, no to wtedy dostaną zniżkę. No to poszłam z nimi. No to ty przyprowadź mnie, no i będziesz miała zniżkę. Ej, ty masz karata i mam rumbę. No dobra, no żartowałam. A w ogóle fajne? Fajne. To pokaż coś. No, pokażę ci. Patrz. Czekaj. Będzie. I teraz patrz. Czekaj. Wow. Fajnie? A teraz Fajnie. ty pokaż coś z karate. No nie, przecież nie pamiętasz, że pokazałam w szkole. I no pokaż, no ciekawa No jestem. nie, jest tutaj za mało miejsca. A tacie pokazywałaś. No dobra. Psydaj!
Po raz pierwszy od dawna rozmawiałyśmy normalnie. Zaczęłam zauważać szansę na porozumienie z Marysią. Może z tą rumbą to nie tak źle wyszło. W każdym razie nie zamierzałam rezygnować. Kolejnego dnia Lesław zamierzał sfinalizować sprawę sprzedaży zegara. Kazimierz zgodził się pośredniczyć w transakcji. Może go panu zostawić. Co prawda mniejsze pieniądze, no ale jak się karta odwróci, no to może go pan odzyskać. Nic się nie odwróci. Szkoda gadać. No to jak pan uważa, mogę od razu zadzwonić po kupca. No, nareszcie pani jest. Przepraszam, autobus się spóźnił. A muszę wreszcie zrobić prawo jazdy. Trudno mi będzie prowadzić interes bez samochodu. To wtedy panią korki dopadną. Ale najważniejsze, że pani jest. Proszę sobie usiąść, bo ja mam pewien pomysł. Szefie, mogę? No mów, słucham. No bo ja sobie tak myślałam o waszych kłopotach i doszłam do wniosku, że powinniście założyć spółkę. A w jakiej branży niby? No bo macie wszystko, żeby połączyć siły. Ale ja nic nie mam. No wręcz przeciwnie. Ma pani sprzęt kawiarniany, a pan ma książki i doświadczenie, jak je sprzedawać. No właśnie. I pieniądze za zegar. No, na nowy lokal. Moglibyście otworzyć kawiarnię z książkami o nazwie, nie wiem, księgarnia. Albo... Czy ja wiem? To łyk literatury. W każdym razie coś sobie możecie wymyślić. Najważniejsza jest idea, że to będzie takie miejsce, gdzie można sobie usiąść, napić się kawki, poczytać, no i później kupić książkę. A, to nie jest nawet głupi pomysł. I może zwiększyć ruch obojgu. No, nie spodziewałem się po Angelice takiego zmysłu do interesów. Pomysł był niezły. Teraz takie oryginalne miejsca są w modzie. Po 2 dniach właściciel kamienicy ponownie spotkał się z doradcą finansowym, który chciał wynająć od niego lokale. To co, finiszujemy? Ostatnia prosta. Nic z tego. Spokojnie, dzień, może 2 i te wszystkie lokale będą puste. No a remont księgarni to już ja biorę na siebie. Głuchy pan jest, powiedziałem, że nic z tego, wycofuję się. Ale jak to tak teraz, kiedy wszystko już jest załatwione? Dokładnie tak w tej sekundzie. Znalazłem tańsze lokale, dostępne od zaraz. No, ale tak nagle? Zgadza się. Nie, no ale nie rozumiem, no to pan musiał grać na 2 fronty. Czy to ma jakieś znaczenie? No, ma, bo mnie pan zostawia na lodzie. Pańska sprawa, pański problem. Ja zdania nie zmienię. To są interesy, a każdy dba o swoje. No ale przecież pan nie może tego zrobić, no tak nie można, no. Niech pan przestanie skomleć i weźmie się w garść. Żegnam. Dzień dobry. Dzień dobry. Co, kłopociki? Nie, ależ skąd? Bardzo panią miło widzieć, pani Weroniko. Właśnie ja też się cieszę. Poproszę pana o zwrot kaucji. Nie, ale ja myślę, że to w ogóle nie będzie potrzebne. No, to wszystko to jest jakieś wielkie nieporozumienie. Ja myślę, że spokojnie możemy wrócić do naszej umowy. O, nie, proszę pana, ja z panem nie chcę mieć nic wspólnego. No ale pani Weroniko... Nie i koniec. Ja z panem nie będę robić żadnych interesów. Ja nie mam gwarancji, że znów mi pan nie wytnie jakiegoś numeru. No, ale skoro pani rezygnuje, to ja nie widzę podstaw do zwrotu kaucji. Ale pan co, ja myślę, że podstawy to się znajdą jakieś. Facetowi nie wyszły machloje i chciał zrobić zwrot. Obślizgły typ. I bardzo dobrze, że został z ręką w nocniku. Niech się nauczy, że chytry zawsze 2 razy traci. I w interesach, i w życiu. Żal tego wszystkiego. Tyle lat. Wie pani, że ja tu właściwie spędziłem całe życie. Siła przyzwyczajenia. Może to był błąd. Trzeba się było ruszyć. A teraz pan się ruszy. Właśnie. Coś się kończy, coś zaczyna. To była bardzo dobra decyzja. Z tym łobuzem nie miałby pan już życia. Tak, wszystko, co mogło się tutaj zdarzyć dobrego, już było. A, dawne dzieje. Kiedyś ludzie czytali, proszę pani, a teraz szkoda gadać. To ich zachęcimy. No i kaucja się odnalazła. Genialnie! 6 000 co do złotówki. Nie wiem, jak się panu odwdzięczę. Nie musi się pani odwdzięczać. Lombard też na tym zarabia. Ale mimo wszystko pan się tak zaangażował. Nie ma o czym mówić. Będę miał fajne miejsce, gdzie będę mógł wpaść na kawę. O, i poczyta pan przy okazji? No właśnie.
Swoją drogą, to macie tutaj dużo książek. Pewnie zajmie trochę czasu, zanim znajdziecie nowy lokal, a będzie trzeba gdzieś to przechować. No właśnie, wszystkich w domu nie zmieszczę. A my mamy takie miejsce. Pani Weronika zna. O. Tam nic im nie będzie. No? To co, organizujemy transport? Czynsz mam opłacony do końca miesiąca. Powoli zacznę się pakować. A ja w tym czasie poszukam nowego lokalu. Dla nas obojga. Skoro już się zaangażowaliśmy, to trzeba było doprowadzić sprawę do końca. Niewiele mnie to kosztowało, a zaskarbiłem sobie wdzięczność tych miłych ludzi. W końcu to też się liczy. I co? Udało się? Dało się. A kaucję? Kaucję oddał? Na początku nie chciał, ale go namówiłem. No to teraz muszą znaleźć nowy lokal. Powiem ci, że fajny z nich duet. Tak sobie myślę, że stworzą miejsce z klimatem. Świetny pomysł miałaś. A mam jeszcze jeden. Tak? Popatrz, co znalazłam. Planszówki. No, w magazynie mamy ich jeszcze więcej. Tylko się kurzą, a wydaje mi się, że do takiej klubokawiarni, no to pasowałyby, co nie? Rewelacja. Tak? No. No to zaraz zadzwonię do nich i im powiem. Może ty sama powinnaś otworzyć kawiarnię. Z takimi pomysłami zrobiłabyś niezły biznes. Tak. Ciekawe za co. No tak. Swoją drogą to już kolejna kawiarnia, którą stawiamy na nogi, co? A mówisz o tej babeczce? Tak, tam, co ją mąż bił. O, nie tylko ją. Weź mi nie przypominaj. A sami? A kogo się spodziewałaś? Nie ma tutaj tego, który był ostatnim razem? Maciek? Tak, Maciek. Maciek dzisiaj tu nie pracuje. A gdzie jest? Obawiam się, że nie możemy udzielić takiej informacji. Przestań, przecież nie jestem z policji. Chyba możecie mi powiedzieć. A po co ci to? A ty byś nie chciała na moim miejscu? No nie wiem. No dajcie spokój. No chyba możecie mi powiedzieć. Wiem, że on nic nie będzie miał przeciwko. No co? No dobra. Otwieramy drugi lokal na Poprzecznej i Maciek robi tam remont. Dzięki. Chyba będzie nam wdzięczny, co? No tak, jak mi się zdawało. Maciek przyciągał dziewczyny. No, Adek bis. Nie ma co. Syn szefa miał konkurencję. Wieczorem po raz kolejny Cezary i Angelika spotkali się na lekcji rumby. Liczyli na to, że znów uda im się skraść kilka chwil intymności. A więc to taka rumba, tak? Marysia, a co ty tu robisz? Przyszłam zobaczyć, jak tańczysz. No i zobaczyłam. Marysia, poznaj, to jest... To jest facet, który latał za tobą z kwiatami. Nie musisz mi go przedstawiać. Obejdzie się. Przepraszam, ja muszę to naprawić. Marysia, poczekaj. W następnym odcinku ojciec młodocianego kierowcy sportowego ma poważne problemy finansowe. Jeden weekend wyścigowy kosztuje 4000, cały sezon 10 razy tyle w oszczędnym wariancie. Aż tyle? Nie dam panu takich pieniędzy. Pracownicy Lombardu pomagają mężczyźnie spieszącemu się na poród swojego dziecka. Żona rodzi w innym mieście, muszę się tam dostać. Potrzebuję na taksówkę. No, a ma pan co zastawić? Obrączkę mam. Paweł Nastula interweniuje w bójce przed Lombardem. No mam przecież ktoś, rozumiesz? Ej, panowie! Panowie! Ej! Co to ma być? Jesteś jak gówniarze na ulicy. To Paweł Nastula. Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.